jesteśmy w Ameryce Południowej, to Mhm. jest przykład Brazylii, tak? Ona teraz ma duże problemy ekonomiczne Mniej więcej co i 10 lat Brazylia ma duże a problemy jak cała Ameryka ekonomiczne. Południowa, ona jest zbudowana na problemach ekonomicznych i A dalszym często on ciągu. się w rekomendacjach niektórych influencerów, tak to nazwijmy, przewijał. Tak, ja się zastanawiam, czemu on się przewija akurat Był ta tani. spółka. No, był tani, pewnie nie wiem, Dalej jest tani. znaczy w sumie Dalej to nie jest tani. wiem, nie zaglądałem w ich księgi, jakoś mnie nie kusi. Chciałem wcześniej powiedzieć, że to jest właśnie przykład tego, jakie mamy etapy w dojrzewania Dokładnie, biznesu, tak, gdzie tak. musimy uzyskać efekt skali, a dopiero później przyjdzie czas na to, żeby się cashować, tylko trzeba wytrzymać. Drogie rynki, Stany Zjednoczone, Indie, tanie rynki. Europa. W co inwestować w nadchodzących kilkunastu miesiącach, gdzie spekulować, gdzie szukać okazji. O tym między innymi podyskutujemy w naszej najnowszej serii, pierwszym podcaście pod patronatem iForex Europe, gdzie możesz handlować za pomocą kontraktów CFD w wyśmienitych warunkach handlowych i z wyśmienitą edukacyjną otoczką. Ze mną w studiu FX Mag jest Aleksander Bożeński. Aleksander dołączył do naszego zespołu, nagrywa dla Was materiały, dlatego przywitajcie go gorąco, przywitajcie go ciepło. Analityk z krwi i kości, ale też inwestor. W tym odcinku skupimy się na tym, żeby spróbować powiedzieć, czy po pierwsze warto inwestować w tanie rynki, czym w ogóle są tanie rynki, i co nam mówi, że kapitał napływa do danego miejsca, co nam mówi, że odpływa. Pod kątem fundamentalnym, bo Ty, Alex, siedzisz dzień w dzień w Excelu, w wskaźnikach. Które wskaźniki będą tutaj tymi najlepszymi wskaźnikami? Cóż można powiedzieć, tak? Problemem w kwestii tego, co mówimy, co jest tanie, co jest drogie, jest to, że nie możemy patrzeć po prostu na wskaźniki. Na typowe wskaźniki typu cena do zysku, KP, cena do wartości księgowej, to może być pomocne, ale często wprowadza w błąd i o tym myślę, że porozmawiamy dzisiaj. Tak, oczywiście. Porozmawiamy najpierw, rozszyfrujemy kapę, Tak, bo cena zysk, oczywiście my tutaj zamiennie będziemy pewnie mówić PE, czyli tak. używać angielskich skrótów, no bo jednak w tych angielskich skrótach ten analityk mocno siedzi, ten analityk giełdowy oczywiście. No to kapę. Co nam mówi kapę w porównaniu do tak naprawdę wskaźnika cena zysk? Mhm. Tak ogólnie mówiąc, to niewiele nam mówi, tak jeśli spojrzymy na to z praktycznego punktu widzenia, ale jeśli chodzi o teorię, no to KP to jest po prostu uśredniony zysk z 10 lat danego rynku, czyli takie PE uśrednione z 10 lat i jeszcze wzięto korektą inflację, czyli nie mamy po prostu kwestii takiej inflacyjnej w tym. Z tym i teoretycznie według badań wychodzi, że rynki, które mają niskie to KP, czyli mówimy tam poniżej 8, no to w perspektywie 10 lat powinny outperformować, powinny lepiej rosnąć niż średnia dla całego świata. A jeśli KP jest wysokie, czyli mówimy tam powyżej 20, 25, no to teoretycznie rynek powinien zachowywać się słabiej. Ale czy takie? Teoretycznie. Teoretycznie. No bo Teoretycznie. jeżeli kupujemy i szukamy tanich rynków, takim tanim rynkiem jest oczywiście nasza rodzima giełda, pomimo tego, że ten początek 2025 jest fenomenalny. Ale pod kątem wskaźnikowym, jak popatrzymy na Stany Zjednoczone, które są drogie, to my wyglądamy na naprawdę tani rynek. Jeżeli ktoś szuka tanich rynków, nie brakowało w historii przykładów i przypadków takich, że wpadaliśmy trochę jak śliwka w kompot z tymi naszymi Dokładnie. pozycjami, z których nijak nie dało się wyjść, bo jeżeli wchodzimy w tanie rynki, to bardzo często tanie rynki są dlaczego? Bo mamy zagrożenia geopolityczne. Na przykład, Na tak? przykład. Czyli tak jak u nas mamy bliskość względem Ukrainy, względem tych działań Rosji. Mamy kolejnym takim aspektem, który powoduje, że jest tanio. Jest co? Jest to, że spółki tam notowane są nudne, tam jest stary biznes, a nie technologia. Nawet nie chodzi o to, że nudne tak naprawdę, bo jest wiele nudnych spółek z nudnych branż, które po prostu potrafią rosnąć po 15, po 16% średnio rocznie, dostarczać wartości inwestorom, czy to dzięki wzrostowi przychodów, czy dzięki ROIC, o którym za chwilę wspomnimy. Natomiast jeśli spojrzymy na PE,
Mhm. Tak, jeśli byśmy najłatwiej to po prostu wytłumaczyć, bo jeśli mówimy o krajach, to tak w zasadzie ryzyko geopolityczne, ryzyko polityczne, jakieś tam zmiany, tak, wejście jakichś populistów do rządu, wiadomo, o tym możemy porozmawiać, ale spójrzmy na to, jak to wygląda w przypadku spółki, bo to będzie Mhm. łatwiej zrozumieć, dlaczego niektóre rynki mają kapę te 8, a niektóre mają 24, bo tak naprawdę, jeśli spojrzymy na samą pojedynczą spółkę, no to co nas interesuje tak naprawdę? To, jak firma będzie wyglądała w przyszłości. Nie w przeszłości, tylko w przyszłości. Czyli bieżący wskaźnik ceny do zysku tak naprawdę nam nic nie mówi o firmie, bo firma. Mniej więcej nam gdzieś ją segreguje w jakichś tam szufladkach, tak? Natomiast, Szufladka. ale też bardzo często w szufladkach typu, czy to jest spółka growth, czy to jest spółka value, nie? No właśnie, ale no na przykład jeśli mamy firmę, która ma PI 8, a drugą ma PI 12, to znaczy, że ta, która ma wycenę 8-krotność zysków jest tańsza? No niekoniecznie, bo może się okazać, że ta, która ma cenę do zysku 12, będzie się rozwijać 15-16% średnio rocznie, a ta, która ma 8, to będzie się rozwijać na poziomie 4-5%, tak? Więc jeśli mamy długi horyzont inwestycyjny, no to wtedy lepiej kupić spółkę, która ma PI 12 niż 8. Co jest, wydaje się, takie dosyć. Powiedz to polskim inwestorom, którzy siedzą w JSW albo Bogdance, A. jeżeli myślą o przyszłości. Ale każdy ma swoją strategię inwestycyjną i ja nie mówię, że te spółki nie będą outperformowały, nie wiem, w jakimś tam krótkim okresie czasu. No ale wydaje mi się, że lepiej jest inwestować w spółki, które, jeśli oczywiście są rozsądnie wyceniane, które się szybko rozwijają. I podobnie jest z krajami. Nie ma sensu inwestować, nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś był bardzo popularny case inwestowania w spółki pakistańskie. Nie? Tak. Tak. I irańskie. Irańskie. Sporo inwestorów z Polski chciało się dostać na giełdę w Iranie, pomimo tego, że regulacyjnie było to praktycznie niemożliwe. Co finalnie skończyło się beznadziejnie. To chyba takim bliższym przykładem takiego rynkowego wpakowania się w tanie spółki to jest rosyjski rynek, który wiemy, że dokończył swojego żywotu w 2022 roku i od tamtego momentu o inwestowaniu w rosyjskie spółki mowy być nie może. Tak, póki sankcje nie zostaną ściągnięte, no to jak ktoś kupił Gazprom po jednocyfrowej cenie do zysku, no to nadal A często on będzie. się w rekomendacjach niektórych influencerów, tak to nazwijmy, przewijał. Tak, ja się zastanawiam, czemu on się przewija akurat Był ta tani. spółka. No, był tani. Pewnie nie wiem, Dalej czy jest tani. Znaczy, w sumie Dalej to jest nie tani. wiem, nie zaglądałem w ich księgi, jakoś mnie nie kusi, żeby zaglądać w ich księgi, ale na pewno mają teraz spore problemy z eksportem gazu do Europy, co też ich podkopało. No dobra, pominijmy ten Zostańmy, gaz, bo tak, pominijmy zostajmy to. to, tak, więc nie chodzi o to, żeby inwestować w kraj, który ma najniższe kapę, tak. No świetnym przykładem, ja o tym napisałem na łamach FX Magu, było porównanie Polski, Indii i Stanów Zjednoczonych w 2015 roku. I Polska miała najniższy KP, a najwyższy miało Stany Zjednoczone. Po środku były Indie. I według teorii Polska powinna w perspektywie 10 lat być najlepsza, bo jest najtańsza i według wyliczeń statystycznych prób no Polska miała największy potencjał wzrostu, tak? No okazało się, że nie. Ale to też wynika z tego, jaki był skład indeksu S&P indyjski, jaka tam była struktura w ogóle A gospodarcza. benchmark był polski wzięty jako WIG20? Jako MSCI Poland. Ale to Okej. mniej więcej to jest WIG20 plus Okej, tam no bo kilka. tutaj wiemy, że ocenianie naszego rodzimego rynku przez pryzmat WIG-20, no jeżeli bylibyśmy dużym zagranicznym bankiem, pewnie okej, no bo szukamy takich spółek, gdzie możemy w miarę z tą płynnością coś zrobić. Ale z perspektywy inwestora indywidualnego WIG40, WIG40, mniejsze podmioty ze WIG80, no nie można powiedzieć, że się nie dało zarabiać, pomimo tego, że na papierze my wyglądaliśmy cały czas jako tani rynek i dalej wyglądamy. No tak, dalej wyglądamy, tylko wydaje mi się, że
kwestii tego, czy coś jest tanie, czy to coś jest drogie, jeśli chodzi o kraje, to powinniśmy spojrzeć na cały kontekst. Cały kontekst, jeśli inwestujemy Mhm. długoterminowo oczywiście, bo jeśli inwestujemy, skaczemy z kwiatka na kwiatek, To nie ma znaczenia tak to naprawdę, na którym tak, rynku my bo tak funkcjonujemy. naprawdę momentum się liczy i tylko inwestujesz w oparciu o momentum i tyle ciebie to I wtedy interesuje. taka Argentyna jest dobrym pomysłem, bo mamy medialnie bardzo dobre otoczenie do tego, żeby spółki argentyńskie zyskiwały na wartości. No tak, ale no był też, jeśli jesteśmy w Ameryce Południowej, to Mhm. jest przykład Brazylii, tak? Ona teraz ma duże problemy ekonomiczne Mniej więcej co i 10 lat Brazylia ma duże a problemy jak cała Ameryka ekonomiczne. Południowa, ona jest zbudowana na problemach ekonomicznych i które są czasami przezwyciężane, a potem znowu kraj wpada. No tak, widocznie żyją Mhm. i dobrze im z tym, więc myślę, że też można zarabiać Mhm. na tym rynku. A tak jak mówiłem, Brazylia miała bardzo duży problem i nadal ma duży problem, ale to nie przeszkadzało rynkowi krótkoterminowo wzrosnąć o kilkanaście procent w ciągu ostatnich kilku chwil, że tak powiem. Mhm. No ale no, ja jestem, troszeczkę mam taki bias, jak to się mówi, ja jestem bardziej taki fundamentalistą, jeśli można powiedzieć, a więc ja patrzę na długi termin, więc dla mnie na przykład rynek brazylijski zawsze jest drogi, czy rynek argentyński zawsze jest drogi, bo nigdy nie wiem, jaka partia będzie do władzy, co oni będą mieli pomysł, jaki będą mieli pomysł w ogóle na to, co jest prawem własności, no nigdy Mhm. tego nie wiadomo. A statystycznie dla mnie najbezpieczniejszymi krajami to są kraje na przykład Szwecja, Dania, Stany Zjednoczone, Japonia, Australia. Dlaczego? No bo tam Kanada. W tych krajach prawo własności jest święte. I są na tyle rozwinięte instytucje, że mamy pewność, że jeśli zainwestujemy tam pieniądze, to się nic nie zmieni w ciągu następnych 10 lat. Wiadomo, teraz na przykład jest kwestia Trumpa, tak? Ale Mhm. Trump na przykład nie mówi o tym, że będziemy nacjonalizować wszystkie spółki, tak? No jednak tam prawo własności jest święte i warto inwestować w takich rynkach, gdzie to, że jesteś mniejszościowym inwestorem, to, że masz zagraniczny kapitał, Mhm. inwestuje w ciebie, to nie jest problem. Też, bo my tutaj i partnerem odcinka jest broker oferujący dostęp do kontraktów CFD. Należy pamiętać o tym, że jeżeli patrzymy na fundamentalne wyceny spółek, wyceny danych rynków, no to my siłą rzeczy mówimy o kwestiach długoterminowych, bo w Tak, ujęciu krótko czy średnioterminowym, to ten fundamenty nie schodzą ma nam znaczenia. na dalszy Tak, plan, liczy się, tak jak wspomnieliśmy, momentum, liczą się emocje, liczą się nastroje, napływ liczy się kapitału. wyczucie rynku, więc z tej perspektywy, jak sobie pomyślimy, jakie rzeczy mają znaczenie, no to obserwowanie wolumenu, czyli ten napływ kapitału, obserwowanie też zachowania ceny, no to to zyskuje na wartości w tym krótkim czasie, maleje znaczenie analizy fundamentalnej, więc nawet na tanich rynkach zdarzają się jakieś ponadprzeciętne wzrosty w krótkim terminie, Pewnie. co nie zmienia oczywiście nagle sytuacji, że ten rynek staje się drogi w 2-3 miesiące. Stany Zjednoczone. Tu mówimy o tym, że rynek jest drogi, bo takie wskaźniki jak cena zysk czy cena wartość księgowa jest na wartościach prawie że rekordowych, takich uśrednionych, bodajże CWK jest bardzo, bardzo wysoko. No ale to może oznaczać co? Że rynek wycenia tak naprawdę bardzo duży potencjał największych spółek technologicznych do generowania wyśmienitych wyników w przyszłości. Mniej więcej tak, a jeśli chodzi o CWK, no to w przypadku, nie wiem, spółek technologicznych, a ich mamy dużą reprezentację w S&P na przykład, no to jest w ogóle kompletnie nic nam nie mówi tak naprawdę, bo co to jest cena do wartości księgowej? To jest obecna kapitalizacja do wartości kapitału własnych i tyle. Ale nie mówi nam o zdolności do generowania, tak jak wspomniałeś. Generowanie przyszłych free cash flowów jest najważniejsze. I tak Mhm. naprawdę obecne wyceny, no jeśli spojrzymy najłatwiej powiedzieć przykład Amazonu, tak? Jeśli byśmy spojrzeli na cenę do zysku czy cenę do wartości księgowej w całej jego historii, no to nie wiem, czy znalazłby się śmiały, który by patrzył na to konserwatywnie, że szukam PI 15, a najlepiej jeszcze, żeby cena wartość księgowa była poniżej Mhm. jedności, to będzie super. No to powodzenia, tak?
No, powodzenia. To nie na tym polega inwestowanie długoterminowe, żeby szukać najtańszych rynków i najtańszych spółek notowanych na giełdzie. Oczywiście musimy wybiegać w przyszłość, a odnośnie tego, bo czasami to nie jest do końca widoczne, gdy patrzymy tylko i wyłącznie przez pryzmat giełdy, że mamy na danym rynku wzrosty. Dobrze jest się też wspomóc obserwacją waluty danego kraju, bo to było chociażby bardzo dobrze widoczne w przypadku, gdy Donald Trump wprowadzał cła na Kanadę. Dolar względem dolara kanadyjskiego osiągał rekordowe wartości z perspektywy ostatnich kilku lat, bodajże był na najwyższym poziomie od 20 lat. USD CAD mowa oczywiście, czyli dolar amerykański nam się umacnia, a osłabia nam się dolar kanadyjski. To pokazuje, że kapitał odpływa od dolara kanadyjskiego, że on gdzieś nam ucieka. Tak jak na polskim rynku, teraz w zasadzie mamy dokładnie ten przykład, gdzie kapitał widać wyraźnie, że do nas napływa, bo złoty jest bardzo mocny w stosunku do euro, najmocniejszy od 7 lat. W stosunku do dolara tu jest stabilniej, ale też pokazuje to taką troszeczkę relokację kapitału w Europie do rynków trochę bardziej agresywnych, tudzież tańszych, Przecież rozwijających się. No tudzież niestety rozwijających się. jesteśmy w koszyku, znaczy w W zależności zależności od tej agencji. od której agencji, tak? Bo Russell nas wzięło do rozwiniętych. A nie FTSE? Ale okej, może Russell. Mogę się FTSE mylić. Russell, FTSE A, Russell, FTSE Russell, okej, FTSE Russell, dobra. bo to jest jedna. Tak, ja jedna- podzieliłem na pół. No. ten FTSE Russell, a MSCI jednak Mhm. uważa, że jesteśmy rozwijającym się rynkiem. Więc tak jest, no, są globalne przepływy kapitału, ale one czasami mają charakter krótkoterminowy, czyli w sensie jest napływ kapitału, on trwa kilka miesięcy, czasem rok, czasem mniej i on odpływa, tak? Co widać nawet po kursie naszej waluty, tak? Że czasami jak jest jakieś zawirowanie na rynku, to jednak ten kapitał odpływa i widać to po słabnącym złotym. Popatrzmy od pandemii. Od pandemii mieliśmy kilka mega ważnych wydarzeń, bo pandemia sama w sobie, następnie wybuch wojny, a w zasadzie nie tyle wybuch wojny, co eskalacja konfliktu, wojny, która trwa od 2014 roku. Mowa o tym, co się dzieje na Mhm. Ukrainie. Następnie mamy temat wyborów i zwycięstwa Donalda Trumpa. I pomimo tych wszystkich czynników, nasza waluta przez te 4-5 lat, oczywiście ona odbiegała w górę, w dół od średniej, ale mniej więcej te 4 zł, 4,10 za dolara czy 4,25 za euro, to są dalej takie kluczowe magnesy, gdzie widzimy, że jak emocje opadają, no to waluta wraca też do normalności. I to jest coś, co można wykorzystać bardziej do spekulacji, chociażby za pomocą kontraktów CFD czy kontraktów futures na waluty, bo da się to rozegrać w różny sposób. Tak, tak. Jeśli mówimy o spekulowaniu i dążeniu do średniej, tak? Jest Mhm. takie zjawisko jak dążenie do średniej. Na rynku finansowym czasem jest, czasem nie ma, to też trzeba na to uważać. Najwyżej E, się średnia podciągnie. Wyżej Albo się średnia obniży. pociąga, tak, no w końcu kurs przetnie tą średnią, Mhm. tylko zobaczymy, gdzie ta średnia będzie. Ale tak, jasne, to jest taka strategia, tylko że jeśli inwestujesz nie na krótkoterminowo, to tak naprawdę wahania waluty, jeśli jest to płynna waluta, tak, jeśli jest płynny kurs walutowy, to są pomijalne, tak. Jeśli rozłożymy nasz kurs dolara do złotówki w perspektywie Mhm. 20 lat, no to widzimy tam duże wahnięcia, tam były, tak, Mhm. były, ale Musielibyśmy mieć troszeczkę szczęścia, żeby trafić w ekstremum. no W tak, ale to górę, w dół, bo wtedy taki poziom wahań 15-20% jest do złapania. No bo dolar od 5 zł do 3 zł poniekąd nam się wahał w tym XXI wieku. Okej, no to teraz patrząc jeszcze z tej perspektywy kursów walutowych, też należy pamiętać o tym, że te napływy kapitału do danego kraju, one często, gęsto gospodarce przeszkadzają, bo zbyt silna rodzima waluta to nie jest dobra sytuacja dla firm, które mają być konkurencyjne w stosunku do firm zagranicznych. tak, no to też jest kwestia tego, jaka jest struktura danej gospodarki, tak? Bo no my jesteśmy na przykład eksporterem netto, więc dla nas mocny złoty nie jest dobrą informacją z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. No ale z drugiej strony
jak jest ktoś, waluta, Mhm. jest kraj, który jest importerem głównie, no to umocnienie waluty jest korzystne dla tych, co kupują z zagranicy, niekorzystne dla firm, które eksportują. No i może w przyszłości doprowadzić do nierównowag ekonomicznych, tak? No, ale to Mhm. już jest teoria ekonomii, już nie będzie, myślę, że nie Mhm. będziemy w to się zagłębiać aż tak Mhm. głęboko. Więc tak, więc to też zależy od struktury gospodarki. No i wiadomo, że czasami jest też tak, że niektóre kraje są beneficjentem, na przykład, nie wiem, hossy na rynku surowcowej, tak? No to wiadomo, że jeśli miedź rośnie, no to wiemy o tym, że Chile będzie beneficjentem tego, tak? Bo jest I jednym KGHM. i KGHM, nasz kochany KGHM, tak? Tak samo jak ze srebrem w przypadku Mhm. KGHM. I tak samo, jeśli mamy kraj, który jest głównie eksporterem ropy naftowej, no to wahania surowców też mają wpływ, tak? Też mają Mhm. wpływ na stabilność ekonomiczną kraju i też na kurs walutowy, w zależności czy jest płynny, czy jest zmienny, tak? No bo, czy stały. Znaczy, tych przykładów ważnych gospodarki ze stałym kursem walutowym, no nie mamy wiele. Tak naprawdę chińska przychodzi nam tutaj głównie Ona w do sumie nawet nie głowy. ma No nie stałego, ma tak jako, tak, ale a trochę stały. e, Powiedzmy, że nieoficjalnie jest stały. No. no tak, no jest zakres wahań, tak. No na pewno taka bardziej jeszcze stała to jest Hongkong, Mhm. dolar hongkoński, Mhm. tak, do dolara. On jest w miarę jak od linijki. Tak, i tam nie będziemy patrzyli na napływy i odpływy kapitału. Zresztą chińska gospodarka, tam też jak wejdziemy sobie w szczegóły, to rynek czeka na to, jak będą wyglądały kolejne pakiety stymulacyjne z Banku Ludowego Chin, gdzie one pójdą i widać, że mamy taki solidny stand-by i czas oczekiwania. Natomiast jeszcze z perspektywy takiej troszeczkę bardziej spekulacyjnej, Mhm. żebyśmy popatrzyli na te rynki tanie, rynki drogie, bo to niekoniecznie może się wydarzyć w taki sposób, że gdzieś będziemy mieć spadki, a gdzieś wzrosty, tylko możemy mieć sytuację, w której na jednym rynku będą wzrosty mocniejsze niż na drugim, ale dalej będziemy mówili o wzrostach i zmierzałyby te wyceny, na przykład Stany Zjednoczone względem rynków europejskich, do takiego rynkowego konsensusu, do takich rzeczy, gdzie jeżeli mówimy o spółkach technologicznych, no to CZ powyżej 20 to nie jest drogo. Nie, to w ogóle nie jest drogo. To można powiedzieć, że to jest tanie, jeśli firma się rozwija, jeśli ma wysoki ROIC i stabilnie W będzie ogóle, się że rozwijał w jeżeli jest przyszłości. rentowna. No bo to A, już jest inna zupełnie kwestia, bo wtedy mówimy i wchodzimy w temat dyskusji spółki growth czy spółki value, tak, no gdzie jak ktoś zainwestował w spółki value w ostatnich latach, no patrzy na tego sąsiada, który ulokował kapitał w spółki growth trochę z taką zazdrością. tak, chyba że miał bardzo dobry timing i kupował przecenione firmy value, które tam podwoiły wartość. Było takich kilka firm no, z branży mody, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Mm, Więc tak, oczywiście. Nawet jeśli spółka nie jest rentowna tak naprawdę w długim terminie, to się liczy tak naprawdę to, jak wyglądają te jednostkowe zyski, jednostkowa zyskowność, Mhm. bo wiadomo, że jeśli firma się mocno dynamicznie rozwija, to ona może dużo przepalać pieniędzy, ale jeśli, no nie wiem, najprostsze wytłumaczenie, tak, jeśli CAC jest o wiele niższy niż LTV, czyli koszt akwizycji klienta jest o wiele niższy niż to, Musisz ile pamiętać ten. o tym, żeby to tłumaczyć dokładnie, a nie używać tylko i wyłącznie akronimów, skrótów, bo nie każdy z naszych widzów się połapie. No tak, tak. No to dlatego zacząłem tłumaczyć Okej. delikatnie, tak, że CAC to jest koszt akwizycji klienta, czyli to, ile wydajemy marketingowo na pozyskanie klienta, tak? Mhm. A LTV, czyli ile my z tego klienta wyciągniemy, tak? Czy to z usług subskrypcyjnych, czy to z produktu, no jest wiele różnych I tak naprawdę w spółce growth, która nie ma zysku, to jest ważniejsze niż to, czy ona teraz traci, czy nie traci. Na tej podstawie wyceniany był przez lata Uber. A, tak, tak, tak. Między innymi I Uber, się który okazało, że zaczął generować przepiękny cash flow. tak, no była spółka, która przez przypadek zaczęła generować zyskiem, czy przez przypadek, po prostu taka sytuacja była rynkowa, to Mhm. Wayfair, tak? Wayfair był Mhm. A, taką. okej, o tym mówisz. Myślałem, że przez przypadek Uber zaczął Nie, nie, generować nie, nie, zyski. nie, Uber. Gdzie ja chciałem wcześniej powiedzieć, że to jest właśnie przykład tego, jakie mamy etapy w dojrzewania No dokładnie, biznesu, tak, gdzie tak. musimy uzyskać efekt skali, a dopiero później przyjdzie czas na to, żeby się cashować, tylko trzeba wytrzymać w
w tym czasie, kiedy chcemy wygenerować ten efekt Tak, skali. no w przypadku Ubera to jeszcze jest kwestia tego, że konkurencja z poziomu Google'a trochę podgryza w San Mhm. Francisco i to było powodem tego spadku kursu ostatnio. Więc no tam jest akurat ciekawy. Fajnie, że wziąłeś tego Ubera, bo to jest bardzo ciekawa spółka i myślę, że bardzo będzie fajny case dla wszystkich McKinsey'ów i innych analityków w następnych 10 latach. Tak. To spróbujmy podsumować ten nasz pierwszy odcinek naszego podcastu Pospekulujmy pod patronatem iForex Europe. Gdy popatrzymy sobie na tanie rynki, to z jednej strony my jesteśmy w stanie powiedzieć, czy rynek jest tani, czy rynek jest drogi. No bo jesteśmy w stanie. A czy jesteśmy w stanie powiedzieć na pierwszy rzut oka, czy CZ jest niski, czy wysoki? To na pewno jesteśmy w stanie. Okej, bardziej konkretnie w ten sposób Tak. ja swoje zdanie podtrzymuję, natomiast zupełnie czymś innym jest to, czy ten rynek będzie rósł, czy ten rynek Dokładnie. będzie w stagnacji, bo nie to, czy jest tani, czy drogi, będzie decydowało o tym następnym momentum, które się będzie pojawiało. Tak, dokładnie. Liczą się perspektywy, a nie to, co już było. I w tym wszystkim warto popatrzeć chociażby na kurs takiej rodzimej czy też lokalnej waluty, w zależności od tego, na który rynek patrzymy, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście tam mamy te napływy kapitału z zagranicy, czy mamy do czynienia z tym, że inwestorzy lokalni, czyli tak zwane home bias, czyli inwestorzy, którzy znają ten rynek, więc siłą rzeczy jesteśmy Polakami, inwestujemy na polskiej giełdzie, co dla na przykład Węgra nie oznacza, że też chce na polskiej giełdzie inwestować, chociaż giełda w Bukareszcie ostatnio radzi sobie bardzo dobrze. No bo zwycięstwo Trumpa, czyli tak naprawdę poniekąd dobry przykład dla węgierskiej polityki, że im się tutaj udało. I te nastroje się poprawiły, ale to zostawmy. Budapeszt zostawmy, bo się nie wyplączemy. A miało być tylko i wyłącznie podsumowanie. Czy chciałbyś do tego podsumowania, Aleksander, coś dodać? Tak. Myślę, że jeśli patrzymy na rynki do inwestowania i patrzymy na długi termin, to patrzymy też na siłę instytucji, jak ten kraj jest zorganizowany, czyli w sensie bezpieczniej jest według mnie zainwestować. Kwestia wycen Jasne. to już jest druga kwestia, tak? Ale bezpieczniej zainwestować na przykład, nie wiem, w Szwajcarii niż w Mołdawii, tak? Z całym szacunkiem dla Mołdawii, ale myślę, że tak jest bezpieczniej. To po pierwsze, a po drugie, Chyba jesteś pierwszą osobą, która zestawiła Mołdawię ze Szwajcarią. Nie spotkałem się z takim zestawieniem, ale rozumiem, o co chodzi. szukałem czegoś w Europie, które jest niestabilne i ma duże problemy i nie ma dobrych perspektyw, tak się przynajmniej wydaje. Więc liczą się perspektywy spółek, perspektywy całego rynku, jego struktura, czy jest więcej spółek wzrostowych, czy na przykład jest giełda typowo taka, że jest skupiona na jednym surowcu i tak naprawdę to jest bet na dany surowiec. Więc powinniśmy patrzeć na strukturę rynku, strukturę gospodarki, perspektywy rozwoju, ale też trzeba pamiętać, że to, że kraj będzie się dynamicznie rozwijał, niekoniecznie musi się przełożyć na wzrost rynku kapitałowego. I to jest puenta tego naszego dzisiejszego odcinka. Link do partnera znajdziecie w opisie. Jeżeli ten odcinek przypadł Wam do gustu, zostawcie łapkę w górę i koniecznie subskrybujcie. Trzymamy oczywiście kciuki za Wasze inwestycje i słyszymy się w kolejnym odcinku. Dawid Augustyn. Aleksander Bożeński.